Cześć! Czy zdajecie sobie sprawę, jakie urządzenie jest niezbędne do prawidłowego wykonania połączenia skręcanego rur miedzianych w klimatyzatorze, ale nie każdy z Was z tego urządzenia korzysta? I nie mówię tutaj o kielicharce. Wiecie już? Zapraszam do prezentacji. Urządzenie, które mam na myśli, to oczywiście gratownik. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam na przykładzie gratownika Revco. Przypominam, że jest to szwajcarski producent i w ostatnim czasie na naszym kanale możecie zobaczyć kilka materiałów i dowiedzieć się coś więcej o tym producencie. I właśnie na przykładzie tego gratownika pokażę Wam, jak go używać, dlaczego bardzo ważne jest użycie gratownika przed wykonaniem właśnie połączenia skręcanego. No i zobaczycie też, że prezentowany gratownik jest naprawdę wysokiej jakości. Jeszcze raz tutaj podkreślę słowo gratownik. Gratownik przez literkę T, a nie gradownik przez literkę D. Wielu z Was popełnia ten błąd i szukając tego produktu wpisuje gradownik. My też celowo w naszych opisach często dopisujemy nie tylko słowo gratownik, ale również właśnie gradownik, właśnie po to, żeby przez niektórych łatwo było znaleźć. Ale pamiętajcie, że prawidłowa nazwa tego typu urządzeń to gratownik przez literę T. Prezentowany model jest naprawdę wysokiej jakości. Uchwyt wykonany jest ze stali. Ostrze wykonane jest ze stali HSS, czyli High Speed Steel. Jest to stal wysokostopowa, szybko tnąca, bardzo wysokiej jakości. Tym gratownikiem, konkretnie tym, możemy gratować nie tylko rury miedziane w chłodnictwie, w klimatyzacji, właśnie głównie przy połączeniach skręcanych, przy rurach miedzianych, ale również rury stalowe, aluminiowe oraz z tworzywa sztucznego. Jak założyć ostrze do tego uchwytu? Jest to banalnie proste. Mamy tutaj szybko złączkę, czyli wystarczy ostrze wsunąć. Tutaj zwalniamy, ostrze wpada, puszczamy i widzimy, że już nie ma możliwości, żeby to ostrze nam wypadło. Urządzenie jest naprawdę solidne. To ostrze widzicie, że tutaj bez problemu obraca się dookoła. I jak prawidłowo wykonać gratowanie. Mam przygotowany kawałek rurki o rozmiarze 3/8. Rurka jest świeżo obcięta i jak widzicie, na jej wewnętrznej krawędzi powstał grat. I teraz co się dzieje, jeśli ktoś nie decyduje się na usunięcie tego gratu? Tutaj ważne jest też cięcie rury. Musicie zwrócić uwagę, że jeżeli za głęboko wjedziecie ostrzem przy docinaniu rurki, to ten grat będzie większy. Warto dociąć tak, że jeżeli ostrze już jest bliskie docięciu całej rury, to warto tą rurę lekko nadłamać, wtedy ten grat też jest ograniczony do minimum, ale zawsze jakiś powstanie. I teraz jeżeli go nie usuniecie w sposób prawidłowy, to przy wykonaniu kielicha, przy połączeniu skręcanym, ten grat zostanie na powierzchni wewnętrznej, przez co kielich nie będzie połączony ze złączką całą swoją powierzchnią, ale tylko powierzchnią tego gratu, który właśnie tam pozostał. W momencie, jeżeli usuniemy ten grat w sposób prawidłowy, też bez jakichś zbędnych nadszarpnięć rury, mamy w tej sytuacji ryzyko tej nieszczelności spowodowanej właśnie tym gratem ograniczamy praktycznie do minimum. Dobrze, przejdźmy w takim razie do praktyki. Urządzenie mamy już złożone i jedyne co musimy zrobić, to włożyć ostrze do środka. Pamiętajcie tu w tej sytuacji, żeby ta rura była zawsze skierowana, staramy się, żeby ona była skierowana w tą stronę, jak jesteśmy gdzieś przy urządzeniu czy gdziekolwiek, dlatego że jeśli ta rura będzie skierowana w ten sposób do góry, to cały ten grat wpadnie do środka. A tego też chcemy uniknąć, bo to niestety nie będzie dobre dla układu. Wkładamy ostrze i przystępujemy do gratowania. Pierwszych kilka ruchów robimy lżej. Potem widzimy, że ono nam już bardzo fajnie w środku siedzi, bardzo łatwo się kręci i po kilku takich ruchach wyciągamy. Widzicie w tym momencie, że trochę tego gratu tutaj spadło i tego gratu nie ma. I w tym momencie możemy przystąpić do przykręcenia tej rury do urządzenia. Nie ma obaw, że ten grat zaszkodzi nam na przykład szczelności. Pamiętajcie zatem, żeby zawsze po docięciu rury
przed wykonaniem połączenia skręcanego użyć gratownika do prawidłowego wygratowania, szczególnie wewnętrznej części rury. Jeśli to urządzenie jest niezbędne, a myślę, że zdecydowanie to urządzenie jest niezbędne, to warto również zdecydować się na dobre urządzenie, bo jeśli już używać takiego urządzenia, to lepiej, żeby było wysokiej jakości, a nie jakieś podrzędne. Prezentowany model Revco na pewno zalicza się do grupy takich urządzeń o bardzo wysokiej jakości. Jeśli jednak poszukujecie innego urządzenia podobnego, zapraszamy do naszego sklepu coolmarket.pl. Tam możecie dokonać zakupu. Mamy szeroki wybór nie tylko gratowników, ale również innych produktów. Jeżeli nie wiecie do końca, na jaki się zdecydować, napiszcie lub zadzwońcie do naszego biura obsługi klienta i na pewno pomożemy Wam w doborze. A ja Was zapraszam do kolejnych naszych materiałów.